Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Moim patronatem jest firma LiTime i dzisiaj zajmiemy się tym oto pięknym akumulatorem LiFo PO4 100 Ah z poduszkami grzejnymi. To jest kontynuacja poprzedniego odcinka, gdzie prezentowałem Wam właśnie ten akumulator, więc całą specyfikację jego możecie zobaczyć sobie w poprzednim odcinku. Link zostawiam Wam w opisie filmu oczywiście. Dzisiaj będziemy montować ten akumulator w samochodzie jako drugi akumulator, aby wzbogacić mój bank energii o wyższe wartości. Jak zwykle telefon mi przeszkadza. W samochodzie już mam zainstalowany wcześniej akumulator LiFo PO4 też od firmy LiTime 140 Ah. Ten będzie setka, czyli łącznie na pokładzie będzie 240 Ah. Mój system. Pokażę Wam składowe tego, co tam będę montował, jak to będę montował, wszystko po kolei. Ja już poczyniłem pewne kroki montażowe, żeby zamontować akumulator w samochodzie. Zaraz Wam pokażę gdzie, jak, na co, po co, więc chodźmy czym prędzej do auta. Akumulator oczywiście będę montował pod siedzeniem, ale nie pod siedzeniem kierowcy, siedzenie kierowcy już jest zdjęte. Zaraz do tego dojdziemy. Tylko przy środkowym rzędzie siedzeń, a mianowicie tu. Tu pod spodem już wyciąłem takie wzmocnienie tutaj fotela, który znajduje się z tej strony, które też zresztą wywalę, bo mi przeszkadza przy czymkolwiek układaniu tutaj pod spodem różnych rzeczy. One do niczego jest niepotrzebne, to wzmocnienie, słuchajcie, to jest tak konkretnie wyspawane z takich kształtowników, że to się w życiu nie złoży, nie wiem po cholerę oni to robią. W każdym bądź razie akumulator tutaj, patrzcie, elegancko sobie wpyk wjeżdża. I tutaj zrobiłem sobie takie mocowanie specjalistyczne, zobaczcie, oto eleganckie takie, które przykręcamy dokładnie w ten oto sposób. Zaraz to dokręcę. Tu jest taki ząbek, widzicie, tutaj ząbek, żeby akumulator mi nie jeździł pod siedzeniem w tej i nazad. U góry jest podparte o tą beleczkę, tu jest oparty o to, a tu jest zabezpieczony w tą stronę i on będzie stabilnie stał w jednym miejscu, więc czym prędzej to przykręcam i działamy dalej. I tak to wygląda. Przykręcony akumulator już jest na swoim miejscu. Nie przesunie się na pewno i nie będzie jeździł pod siedzeniem. No to nie pozostało nic innego, tylko to wszystko podłączyć. Tu jest mój poprzedni akumulator 140 Ah, tak może zobaczcie. Tutaj był Victron, który ładował mi ten akumulator, no i będzie go nadal ładował. Tutaj jest drugi Victron, Orion, ten sam, dokładnie ten sam. I słuchajcie, zamontujemy tu. Tu będzie jeden, a trochę wyżej drugi. Niestety tutaj jest słaba dykta, ale my sobie z tym poradzimy. Zaraz odkręcę to, z tyłu sobie tam wpierdzielimy jakieś wzmocnienie, jakąś płytę tutaj pod spód i będzie good. I teraz Wam powiem, jak połączyć te dwa akumulatory. Oczywiście to są ładowarki. Do LiFo PO4 muszą być ładowarki DC-DC. Nie można ich bezpośrednio ładować alternatorem, ponieważ za duży amperaż jest. Nieważne dlaczego, nieważne po co, tak to jest, tak to można robić. W przypadku tych akumulatorów LiTime producent zaleca ładowanie takim parametrem jak 0,2C. Czyli to inaczej mówiąc jest to 20% pojemności akumulatora. Jakby było 1C to by było 100%, a 0,2 to jest właśnie 20% pojemności akumulatora, czyli akumulator, który dzisiaj Wam pokazuję 100 Ah powinno się ładować maksymalnie 20 amperami. Na przykład tak jest ten tutaj 140 Ah, no to 28 to jest 0,2C, 28 amperów. Ładowarka mogła być nawet mocniejsza, mogła być niż jest tutaj, ale tam mi wystarcza. Teraz słuchajcie, ten akumulator ma 140 Ah, drugi ma 100. Jak to połączyć, żeby to działało w miarę dobrze? Zastosuję tak zwany diodowy combiner baterii, jak to się tak mówi ładnie, fajnie, także Victrona. Jest to urządzonko, słuchajcie, które, zobaczcie, tu się podłącza, macie input, output. I tu podłącza się plus z jednego akumulatora, tu plus z drugiego i tutaj na odbiorniki już na samochód. To urządzenko ma na celu, działa w ten sposób, że możecie łączyć różnego typu akumulatory LiFo PO4 z kwasiakami, LiFo PO4 z zwykłymi litowymi, czy jakieś tam inne. Napięcie jest tylko ważne, żeby było takie samo. I działa to na tej zasadzie, że on równolegle zużywa baterie obydwie tak samo.
on schodzi do jakiegoś tam napięcia, powiedzmy 12 V, jeden akumulator, a drugi ma 12,5, to tamten jest odcinany, już nie bierze udziału w zasilaniu urządzeń, a ten przejmuje ten drugi. Więc takie urządzonko zastosujemy jako, można powiedzieć, separator akumulatorów, diodowy, no takie coś. O, takie coś sobie zobaczcie. Możecie sobie zobaczyć, ile to kosztuje. Nie jest drogie, ale fajna sprawa. Teraz musimy to wszystko fajnie umieścić gdzieś. Ja myślę, że to umieszczę tu gdzieś w środku, bo to już będzie przy samym odbiorze. Natomiast jak mówiłem, wiktrony pójdą tutaj jeden, tutaj drugi i będzie całkiem zacnie. Więc co? Najpierw chyba zacznę od wzmocnienia tutaj. Muszę to ściągnąć i zobaczymy, co da się zrobić. No i tak to wygląda. Tu możemy w ogóle chyba to wyprostować jakoś. Muszę zrobić tutaj wzmocnienie. Tu widzicie, styropian poprzedni właściciel zastosował takie ocieplenie. Dobra, może być, już tak nie zostanie. Dobra, tutaj muszę wsadzić jakąś płytę, jaką się tu przymocujemy. Wyciapamy trochę tego styropianu i wsadzimy tutaj do tyłu. Cyk, fuch i zrobione. Tak to wygląda. Solidna decha. Teraz przykryję to wszystko tapicerką i działamy dalej. No i tak to wygląda. Kurde, muszę powyciągać te cholera. Tu jeszcze wymienię sobie chyba te dwa na czarne, żeby fajnie wyglądało, bo też tak załapałem, ale nie mam wymienić na czarne. Sobie kupiłem takie zaślepki czarne i te dwa szare to głupio wyglądają. Dobra, nieważne. Dobrze, teraz wieszamy wiktrony. Tak, trzeba powiesić już w swoich docelowych miejscach, a później wymyślić sposób podłączania. Dobrze, moi kochani. Przystępując teraz do montażu przy elektryce, warto by było pozbyć się źródła energii. Normalnie byśmy zrobili to tak, że odpinamy klemę plusową, minusową można też dla bezpieczeństwa i działamy. Tu w LiTime tego nie trzeba. Wchodzimy w aplikację, zobaczcie tutaj. I teraz sobie wchodzicie, zobaczcie, na aplikację. Wchodzimy sobie w ten dolny tutaj przycisk po prawej stronie, na dole takie paseczki są. Pyk, wciskamy i tutaj u góry macie przełącznik rozładowania. Zobaczcie, klikniemy pyk na off i teraz zobaczcie. Tu już napięcie na mierniku, który jest podłączony do akumulatora, spada. Praktycznie spadnie nam do zera, żeby żadnego zwarcia nie zrobić. I to samo, słuchajcie, to samo robimy oczywiście, czekajcie, z drugim akumulatorem, tym nowym w tej chwili go przełączę, tylko sobie pyk, wchodzimy tu, paseczki znowu i przełącznik rozładowania. I mamy wyłączone. I jest to bezpieczna sprawa. Zobaczcie, tutaj już spada do 1 V. Praktycznie cały czas spadnie. Cokolwiek bym nie włączył, ale nie mam co włączyć. Chyba zasilenie włączę, spadło do 1 V. A nie, to włączyłem, dobra. Już rozładowałem całkowicie. Jest to bezpieczna akcja, nie trzeba rozłączać i można grzebać przy elektryce. Dobrze, wieszam te wiktrony i zobaczycie, jak to wygląda, bo no mówię, będę Wam pokazywał już takie etapami, jak coś robię, bo nie będę z kamerą robił, będę to robił godzinami, długo strasznie. A tak to każdy etap Wam pokażę i będę objaśniał. Cyk, fuch i Oriony zamontowane. Tutaj będą sobie siedzieć elegancko, nikomu nie będzie przeszkadzać i teraz muszę poprzeprowadzać kable. I słuchajcie, ja wszystko podłączę i Wam wszystko poobjaśniam, jak to wygląda, bo muszę się skupić, nie mogę się co chwilę odrywać z kamerą i nagrywać, bo tutaj łatwo spierdzielić sprawę, a trzeba trochę skupienia. Także chwila, moment, o tak i jest po montażu. Bum, szakalaka, zostaw mego ptaka. Skończyłem, wszystko działa, słuchajcie, powłączałem, zobaczcie, tak to wygląda ostatecznie. No może te kable tak niezbyt estetycznie tutaj wyglądają, no nie mam ich jak wpuścić na razie, ale to i tak jest wiecznie zasłonięte, bo tu jest wiecznie łóżko rozłożone, ale wszystko jest ładnie poizolowane, tu jest tak samo puszczone, wszystko działa. Tam wrzuciłem na razie diodę, tak, no nie ma miejsca, mało tutaj jest miejsca jak cholera, ale jest wszystko unieruchomione. I teraz jak to działa? Dobrze, uruchommy sobie, ja już sobie sparowałem, kuźwa, ile tego jest. Wiktrony sobie włączmy. I macie, zobaczcie, tutaj jest
Ja już sobie nazywałem Orion do akku 100 Ah i Orion do akku 140 Ah. Wszystko jest poustawiane tak jak powinno być. Weźmy tą setkę. Ustawienia sobie wiecie, po funkcji jako ładowarka. Ustawienia akumulatora mam ustawione przez siebie. Teraz zobaczmy, czy ładuje samochód, jak odpalę, czy dwa akumulatory ładowane są oddzielnie. Dobra, jest bieg. Dobra, samochodzik odpalił. Patrzymy, on ma troszeczkę zwłoki, słuchajcie. Tak was wezmę, bo ja bez okularów to lepiej widział. Patrzymy na Orion 100, wyłączony. Jeszcze dajmy mu chwilę, on ma zwłokę. O, i w tej chwili zaczęło ładować, jak widzicie, tu już napięcia wskoczyły, ale my się przełączmy na obsługę akumulatorów. I teraz mamy tak, 100 Ah. Widzicie, ładuje 17,8 Ah. Przełączmy teraz na drugi akumulator. I tu mamy 18,8 Ah. Dziwne, że tutaj ładuje więcej niż tam. No mniejsza o to, ale tak to działa. Dwa Oriony pracują. Jak widzicie, palą się na niebiesko w tej chwili. Ja wam pokażę, jak działa ta dioda Victrona, czyli ten rozdzielacz akumulatorów. Weźmy sobie, włączmy jakieś zużycie prądu. No. Tu i tu. O, włączmy, niech sobie wali. I patrzmy. Bezczynność. Akumulator 140 Ah. O, tutaj się włączyło jakieś minus 1 A. Coś tu się dzieje. Przełączmy na drugi. Drugi ma też, widzicie, 1,5 ampera. Jakieś takie pobory dziwne ma małe. Dobra, ale włączmy teraz Webasto, co nam tutaj dopierdzieli amperaż. Akumulator 100 Ah pokazuje 3,1 ampera. Weźmy ten drugi. 1,8 ampera, to jest 2,3, widzicie? Jeden i drugi akumulator bierze udział w zasilaniu. I teraz patrzcie, na przykład jeden akumulator, ja sobie wyłączę, wezmę sobie ten, patrzcie, światło widzicie chyba u góry, nie? Akurat nie widzicie. Światło widzicie u góry, pali się cały czas. Zobaczcie, jeden akumulator wyłączam, pyk, żadnej różnicy nie ma, nie? Tak właśnie działa dioda, że ona przekazuje. Teraz sobie włączmy to. Przejdźmy na drugi akumulator. Wyłączmy teraz drugi. O, widzicie, wyłączyło się. Dalej świeci. Włączmy ponownie. Pyk. Żadnej różnicy nie ma, jak widzicie, włączam albo jeden, albo drugi akumulator. Tak właśnie działa ta dioda Victrona. Strasznie mi się to podoba. Bardzo fajna sprawa, bo teraz jakby te zużycie jest dzielone na dwa akumulatory. To bardzo fajnie, będzie mi 2 razy wolniej schodziło, może tak 5 razy drzwi oczywiście. Także ja jestem zadowolony, zrobiłem to, co chciałem. Akumulatorek siedzi. Dobra, sprzątam ten burdel, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Muszę siedzenie włożyć. I tyle. Trochę czasu mi to zajęło, ale opłacało się. Bardzo fajna sprawa. Teraz na pewno prądu mi nie zabraknie. Nie ma na to najmniejszej szansy. Już z tym akumulatorem 140, co miałem, było całkiem znośnie, a te dwa akumulatory plus solar, który też mam rozkładany, na pewno dadzą radę. Także bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, jeżeli chcecie kupić taki akumulatorek, to oczywiście link wam zostawię w opisie filmu. Tam są jakieś rabaciki dla was. Wiele osób już skorzystało i kupiło właśnie LiFoPO4, te akumulatory Litime'a i nie żałują. I ja też nie żałuję, bo oglądajcie mój kanał cały czas, to będziemy sobie testować te akumulatory cały czas. Do tej pory testowałem tylko tę 140, która jeździ ze mną cały czas pod siedzeniem, a teraz będziemy testować dwa. Na pewno będę w każdym odcinku składał raport pogodowy. Ja tu uwielbiam ważyć, mierzyć. Także wiecie, oglądajcie. Także zapraszam na kolejne moje przeboje, czy to garażowe, czy van life'owe. Zobaczymy. Trzymajcie się, do zobaczyska.